Od zera do bohatera. Hetmana Sobieskiego rozprawa z Czambułami. Anno Domini 1672. Czasy panowania króla Michała Korybuta-Wiśniowieckiego okazały się dla Rzeczpospolitej tragiczne. Zrywanie sejmów, brak wojska i pieniędzy powodowały bezsilność państwa polskiego, co obudziło agresję Osmanów. Hetman Ukrainny Doroszeńko zgiął kark przed sułtanem tureckim, a wyborne wojsko zaporowskie przeszło pod komendę wroga. Fatalna wojna roku 1672 zakończyła się upadkiem Kamieńca Podolskiego, uważanego za wrota do Rzeczpospolitej. Po kapitulacji twierdzy w ręce Turków wpadły także inne zameczki podolskie i niemal całe województwo. Uskrzydlony zwycięstwem, sułtan Mehmed IV rzucił liczne ordy tatarskie w samo serce Rzeczpospolitej. Czambuły rozlały się po bezbronnym kraju, paląc, ścinając, rabując i niszcząc wszystko. Mężczyzn zdolnych do oporu zabijano, a kobiety i dzieci szły w niewolę. Jasyr, wielki najazd, ogarnął województwa ruskie i bełskie, a napastnicy oblegli nawet Lwów. Czołem waszmościom! Czołem! A pono łupy znamienite na bisurmanach zdobyliście. To waszmość prawisz. Łupy mierne. Jeno jasyr tak obfity, jakegom jeszcze w życiu nigdy nie widział. W pismach biskup Prażmowski komunikował, jakobyście 100 000 jasyra wzięli. Waszmość, sam wiesz, ślepe oczko, ksiądz prymas, ślepym będąc na jedno oko nie dowidzi, a że biedaczyna gorzałki nie wylewa za kołnierz, wtedy mu się w tym jednym oku ów jasyr podwoił. Owa! Nic nadto nie powiem, że owego nieszczęsnego jasyru, owych nieszczęśników, niewiasty i dzieci, ponad 50 000 uwolnili. Pod wpływem tych okropnych wieści 14 września hetman wielki koronny Jan Sobieski wydał ordynans wyruszenia w pole z 3000 jazdy i 1000 wiernych Rzeczpospolitej kozaków, atamana Haneńki. Gdy Tatarzy oblegli Lwów, hetman uzbrajał chłopów w rykach, komendę poruczając dzielnemu i przemyślnemu ekonomowi, Żydowi Manelowi, nakazując obronę szlaków przed pochańcami. Razem z hetmanem Sobieskim byli wypróbowani pułkownicy, panowie Bidziński, Jabłonowski, Miączyński, Zbrożek, Sieniawski i Polanowscy. 4 października wojska hetmańskie spotkały pierwszą ordę między Zamościem i Szczebrzeszynem. Pod Krasnystawem była ciężka bitwa. Co tam nasieklim Krymców, Oczakowców, Nochajców. 2000 jasyru dobry ataman Haneńko ze swymi kozakami pod zbrojną strażą odstawił do Zamościa. Pan hetman na pobojowisku wprost na bębnie pisał listy do króla i ordynował szybki marsz ku Sanu. Po drodze znieśliśmy kilka luźnych watach nochajskich. Uwolnili im coś około 1500 młodych, pięknych i biednych panien szlachcianek. Tymi watachami dowodził Dziambet Girej Sołtan, sam syn wielkiego Hana. Toż to brat ulubieńca hańskiego, Nureddin Sołtana. To on naszych wymordował pod Batochem. Rzeczy samej. A brata hetmańskiego, pułkownika Marka Sobieskiego, własnoręcznie ściął. Na pochybel mu! Na pochybel! Na pochybel!
Znaczną ordę dopadli pod Bruśnią i Chorycem. Tam rozbiliśmy cały Czambuł i wzięli im do niewoli znacznego Murzę Szachtimira. Samego jasyru było 12 000. Do późnej nocy zbierali im dzieci z pól i lasów. Następnego dnia, bez krzty, snu i jadła, ruszyli im dalej na Gródek i Jaworów. Ponoć dopadliście onych impostorów pod Komarnem. Rzeczy samej! Pan hetman Sobieski kazał chłopom zawalać przeprawy w lasach, a wojsku zrywać mosty, aby odciąć muźlimom wszelkie drogi ucieczki. Na początku bitwy pan Stefan Bidziński grzecznie inwestował Tatarię, zabawiając bisurmaństwo coś ze 3 pacierze. Tymczasem my z panem hetmanem, chyłkiem bokiem, groblami i lasem obeszliśmy ordę, uderzyliśmy od tyłu. Walną szarżą rozbiliśmy Czambuł Nureddin Sołtana i Safy Gireja. Rzeźba była przeokrutna. Samym tam wziął do niewoli znacznego Murzę na dobrym koniu z grzecznym rzędem kaukaskim i siodłem cudownej roboty. Tatarzy, widząc klęskę, byli skłonni do ucieczki, ale 3. pułk hetmański w tym czasie uderzył na kosz. Wybuchła panika. Tatary rzucały broń, niektórzy nawet ubrania, puszczali luzem konie, wszystko to uciekało. Wycięliśmy ich co do nogi. Widząc to, zdrajcy hetmana Doroszenki stanęli do obrony. Było ich coś koło 1200, same dzielne, chłop w chłopa, więc obrona i rzeźba była przeokrutna. Ale w końcu daliśmy radę. Pan hetman, wziąwszy górę, popędził to wszystko na zatracenie. Kozacy wzorem Tatarów rzucali broń, ubrania i mieszali się z uprowadzonym jasyrem, udając jeńców na próżno do późnej nocy. Hetmańscy dragoni wyłapywali, oddając ich pod srogi sąd hetmański. Resztki Tatarów wycięli w nocnym pościgu pod Bińkową Wolą. Nie uszła żywa noga. Pan hetman dał rozkaz wybijać ich wszystkich. Po zwycięstwie Jan Sobieski przez 2 dni prowadził swe wojska błyskawicznym marszem przez bagna na spotkanie kolejnej 8-tysięcznej ordy, syna Hańskiego, Adżi-Gireja Sołtana. Nad ranem 14 października hetman uderzył na nich pod Petranką. Rozbił, a resztę dociął w pościgu, biorąc jeńców Alisza Agę, podskarbiego i koniuszego Hańskiego oraz 9 Murzów, szafarza i wielu notabli. Zniszczono całą ordę. Niestety chytrzy synowie hańscy znowu uciekli. Niewielu zwykłym Tatarom darowano życie, bo rozkaz mówił nie brać żadnych jeńców, bo wrócą, a jeno macie ich zniszczyć. W koszu oswobodzono około 10 000 jasyru, kobiet i dzieci. Hetman Sobieski ordynował nabożeństwo dziękczynne w obozie pod Kałuszem i dał swym żołnierzom dzień odpoczynku, by opatrzeć rannych, a zabitych żołnierzy godnie pochować i przebrakować poranione konie. Wojsko koronne, głodne i obdarte, nie mając ni w ząb jedzenia, teraz je zdobyło. Rozpuszczono wyprawy furażowe, bo biedne konie pasły się jeno wiszarami rzecznymi. Więc zdrowie hetmana Sobieskiego! Niech żyje! Oby najjaśniejsza Rzeczpospolita takiego króla jak pan hetman Sobieski kiedyś doczekała. Wiwat! Jedna kampania wojenna składająca się z szeregu bitew i potyczek zaważyła na losach Rzeczpospolitej oraz Jana Sobieskiego na wiele, wiele lat. Sobieski swym postępowaniem rozpalił ducha waleczności w narodzie, jednocześnie budząc przerażenie i szacunek u wrogów Rzeczpospolitej. Wyprawa i pogrom Czambułów tatarskich zdawać się mogło, kampania mało istotna, zachwiała jednak potęgą turecką. Szczęście, tak ważne na wojnie, odwróciło się od Osmanów. Los nieraz jeszcze podsuwał marszałkowi i hetmanowi Sobieskiemu preteksty do odnoszenia wspaniałych zwycięstw.
Rzeczpospolita po wyczerpującej batalii wyszła z wojen tureckich zwycięsko, pieczętując swą wygraną kartami żwaniecką i chocimską. Przegrane Imperium Otomańskie, straciwszy reputację niepokonanego mocarstwa, przeniosło swoje zainteresowanie na Cesarstwo Niemieckie, Austrię. Nowa, nadchodząca wojna miała być rozegrana na przedpolach Wiednia. Jan Sobieski wyrósł na pierwszorzędnego europejskiego wodza, choć wcześniej nikt nie wróżył mu aż takiej kariery. Wyprawa, a raczej rozprawa z Czambułami tatarskimi zamknęła Turkom drogę ku sercu Rzeczpospolitej. Uchyliła też przed Janem Sobieskim drzwi do korony królewskiej.